Większość ryb, które widzisz w sklepowych akwariach, to zaledwie biologiczne niemowlęta, które w odpowiednich warunkach potrafią zwiększyć swoją masę kilkunastokrotnie w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Sprzedawcy rzadko informują o docelowych rozmiarach zwierząt, co prowadzi do sytuacji, w której nieświadomy nabywca zamyka potencjalnego giganta w ciasnym 30-litrowym zbiorniku. Tak się cwaniakuje, a pewnie sam też tak robił. Oczywiście też robiłem takie błędy, przyznaję się bez bicia. Jak byłem dzieckiem, poszedłem do sklepu, a tam taka piękna, czarno-pomarańczowa rybka z dość dużymi płetwami, ale była taka niewielka, miała może ze 3 cm długości. A ja miałem wtedy, wydawało mi się, że wielkie akwarium, całe 80 litrów, więc to nie była mała rzecz. Wtedy tak mi się wydawało. A poza tym w tamtych czasach, kiedy miałem 13 lat, 80-litrowe akwaria naprawdę wydawały się duże. Pamiętam w tamtych czasach, że ludzie trzymali w 120-litrowych ramowych akwariach skalary i wszyscy jakoś nie zastanawiali się nad tym, czy ma ta ryba wystarczająco dużo miejsca. Ale czekajcie, bo ja tutaj tak z tematu na temat, wracając do mojej pomarańczowo-czarnej rybki, okazało się, że to pielęgnica pawioka. Zauważyłem pewną tendencję w zbiorniku moim, że moich rybek było coraz mniej, a moje pielęgniczki pawiokie jakoś tak szybko zaczęły rosnąć. Oczywiście sprzedawca w sklepie był na tyle ciemny, że nie raczył mi powiedzieć, że to jest drapieżnik, który rośnie naprawdę do ogromnych rozmiarów. Nie dość, że te pielęgnice wytłukły mi całą obsadę, to jeszcze po prostu same nie miały w tym akwarium gdzie się ruszyć. I to nie jest tylko kwestia braku miejsca do pływania, ale przede wszystkim problem karłowacenia narządów wewnętrznych, które rosną szybciej niż szkielet ryby, powodując jej powolną śmierć w męczarniach. Wybór obsady oparty wyłącznie na estetyce, bez znajomości tempa wzrostu i charakteru konkretnych gatunków ryb, to najczęstsza przyczyna upadku początkujących hodowców. I pozwólcie, że dzisiaj w tym odcinku tym się zajmiemy. Widzimy się po krótkiej ramówce. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Jedną z największych ofiar braku wiedzy jest od lat karaś ozdobny, znany szerzej jako złota rybka. W powszechnej świadomości utarło się, że to idealne zwierzę do kuli lub małego zestawu startowego dla początkujących akwarystów. Tymczasem fakty biologiczne są bezlitosne. Tak zwane złote rybki to zwierzęta o niezwykle szybkim metabolizmie, które nie posiadają żołądka, co oznacza, że pokarm przechodzi przez ich układ trawienny niemal błyskawicznie, generując ogromne ilości amoniaku do wody. I tutaj ponownie oprzemy się o statystyki, które pokazują jednoznacznie, że jedna złota rybka produkuje tyle zanieczyszczeń, co, uwaga, 20 małych neonków. Co więcej, gatunek ten w odpowiednich warunkach dorasta do 30 cm długości i może żyć ponad 20 lat. Trzymanie ich w małym akwarium to skazanie ich na życie w toksycznej zupie, gdzie poziom azotanów wzrasta do wartości krytycznych w ciągu zaledwie 2 dni od podmiany wody. Jeżeli chcielibyście, żeby woda w takim akwarium była idealna, no to średnio warto byłoby podmieniać tam wodę co 2 dni. Minimalny litraż dla jednej sztuki tej ryby to co najmniej 60 litrów i to przy tak zwanej nadfiltracji biologicznej. Proponuję przy zakupie 2 razy się zastanowić. Kolejnym gatunkiem, który masowo trafia do zbyt małych zbiorników, jest zbrojnik niebieski, potocznie nazywany glonojadem. W sklepach zazwyczaj widzimy osobniki o długości 3 cm, ale popularny zbrojnik pospolity osiąga rozmiary od 30 do nawet 50 cm w dobrych warunkach.
Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku zbrojnika Lamparciego, który często jest mylony z mniejszym kuzynem, a potrafi dorastać do pół metra długości. A przykładowo nasze akwarium ma 60 cm. No i właśnie, umieszczenie takiej ryby w standardowym akwarium o wspomnianych 60 cm długości sprawia, że zwierzę traci możliwość swobodnego obrotu. Ponadto należy pamiętać, że zbrojniki to ryby o potężnej sile fizycznej. Dorosły osobnik potrafi w nocy przesunąć dekoracje, wyrwać rośliny i zniszczyć kompletnie naszą aranżację, walcząc z drugim osobnikiem o terytorium. I teraz porozmawiamy o minimum socjalnym, czyli takiej celi dla tej ryby. Jeśli nie posiadasz zbiornika o pojemności minimum 150 litrów z wydajnym filtrem mechanicznym, zbrojniki szybko zamienią Twoje akwarium w jakieś bajoro pełne odchodów. Chyba każdy akwarysta nie chce, żeby salon gościnny pachniał odchodami ryb. W tym momencie trzeba też uzmysłowić Wam jedną bardzo ważną rzecz. Problem małego akwarium to nie tylko rozmiar ryb, ale również ich psychika i terytorializm, czyli charakter ryb. Dobrym przykładem jest brzanka sumatrzańska. Ryba niezwykle inteligentna i ruchliwa, która w zbyt małej grupie i ciasnym zbiorniku staje się agresywnym tyranem. Badania ichtiologiczne, ale również też moje skromne doświadczenie nad rybami ławicowymi dowodzą, że stres spowodowany brakiem przestrzeni wyzwala u tego gatunku zachowania patologiczne. Chociażby takie jak obgryzanie płetw innych mieszkańców akwarium. To samo dotyczy popularnych pielęgniczek, które potrzebują rewiru, by bezpiecznie wyprowadzić narybek. W akwariach o powierzchni dna mniejszej niż 80 cm każda próba tarła kończy się krwawą wojną, w której słabsze ryby nie mają gdzie uciec. Zjawisko to nazywamy kumulacją stresu terytorialnego, co w krótkim czasie prowadzi do infekcji bakteryjnych i padnięć ryb w całym zbiorniku. I tutaj taka mała dla Was kolejna porada. Małe akwarium powinno być domem dla ryb o spokojnym temperamencie, które w naturze zamieszkują gęsto zarośnięte, stojące wody, a nie dla aktywnych pływaków z rzek o silnym nurcie. Dlatego, że w takim małym, niewielkim akwarium trudno jest o silny nurt i po prostu takie gatunki, które lubią zmagać się z prądem, po prostu będą tam gorzej się czuły. Główną tezę z tego odcinka, którą radzę zapamiętać młodym akwarystom, jest to, że litraż akwarium nie powinien być dobierany do obecnego rozmiaru ryb, ale do jej maksymalnego potencjału genetycznego. Kupowanie zwierząt wodnych z myślą, że kiedyś kupię im większy dom, to najprostsza droga do zniechęcenia się tym pięknym hobby, ponieważ zamiast podziwiać naturę, będziemy wiecznie walczyć z chorobami i brudną wodą. Dobrze zaplanowana obsada to taka, która pozwala rybom rosnąć w zdrowiu, a nam oszczędza stresu związanego z oglądaniem ich cierpienia. Proszę koniecznie napiszcie w komentarzach, czy zdarzyło Wam się kiedyś ulec namowom sprzedawcy i kupić rybę, która po roku przerosła Wasze najśmielsze oczekiwania. Chętnie dowiem się, jakie były Wasze największe wpadki i jak poradziliście sobie z takim wyzwaniem. Niestety teraz muszę to powiedzieć, dlatego że nie ma interakcji między Wami a moim kanałem. Polubienie tego filmu pokaże, że film Ci się podobał. Innej możliwości nie ma. Nie ma jak zobaczyć, czy Wam te tematy się podobają, czy nie. Jeśli jesteś nowym na tym kanale, oczywiście zaznacz subskrypcję. A jeśli chcielibyście dołożyć cegiełkę do rozwoju tego kanału i mieć pokaz przedpremierowy nowego filmu, to po prostu kliknijcie w wspieranie. Najniższa opcja tej formy wsparcia to 8 zł, więc to chyba nie jest dużo.
Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam do kolejnego materiału, w którym odkryjemy kolejne tajniki podwodnego świata. Do usłyszenia.